Siemka, ja jestem Adacho i pięknie się składa, że w momencie, w którym doszedłem do potencjalnie końca mangi Bloodlines, a w zasadzie do ostatniego rozdziału, który był przez długi czas dostępny na stronie Manga Draft, okazało się, że wyszedł kolejny, 7. rozdział, który był też zapowiadany przez twórcę, przez jednego z twórców tej mangi, Edereona, mam nadzieję, że dobrze czytam jego nick, który napisał mi kolejny komentarz, za który bardzo serdecznie dziękuję i zgadzam się z nim w 100%. Pokażę wam go tutaj, w zasadzie pokażę wam go w montażu, ale chcę go mieć przed oczami, żeby móc go wam przeczytać. Jest to komentarz odnośnie tego, że 7. rozdział wyszedł właśnie w poprzedni czwartek. Nie wiem, kiedy to widzicie, wiem tylko jedną rzecz, wspierający widzą to wcześniej. Napisał jeszcze tutaj kolega Edereon, że czeka, tak jak zawsze, na kolejny film. I ja mu napisałem, że wiem, że wyszło, bo już oczywiście śledzę sam tę mangę i że jestem bardzo podekscytowany na myśl o kolejnym rozdziale. Podziękowałem mu i za skomentowanie, i za jego pracę. I Edereon napisał coś, co mnie złapało za serce, a mianowicie robimy to właśnie dlatego. Tej interakcji. Ludzi, którzy reagują na nasze ulubione postacie w dziwnych, nowych sytuacjach. Gdyby nie Dragon Ball, bez Dragon Balla moglibyśmy w ogóle nie odbywać tej konwersacji. Dragon Ball łączy ludzi na całym świecie. Doceniam Twoją pomoc, bracie. Bardzo, bardzo dziękuję za takie miłe słowa. Tyle jeśli chodzi o ten wstęp. Oczywiście tradycyjnie linki do twórców, do fanpage'a Dragon Ball Bloodlines znajdziecie w opisie, a my przechodzimy do rozdziału 7, który ma 63 panele, więc myślę, że zrobię wam tradycyjnego Polsata, czyli podzielę wam po prostu ten rozdział na dwie części, bo 63, dość spora liczba. Na okładce widzimy Tenshin Hana i martwego Chiaotsu, to tak... no nie jestem do końca fanem tego, że widzimy martwego Chiaotsu. Dlaczego tutaj leży martwe Chiaotsu na okładce między nogami Tenshin Hana? Dlaczego on nie może żyć? Mam nadzieję, że odżyje. I ta piona grającego w rytm tutaj samby Tenshin Han tańczy, Chiaotsu już zmęczony, ten tapion tutaj wypuszcza beat, a my idziemy dalej. Jeśli chodzi o okładkę czarno-białą, to ona też tutaj oczywiście jest. No i w sumie nie mamy nawet tytułu tego rozdziału. Chapter 7 po prostu, rozdział 7. Podczas gdy słońce wstawało, mała, oddalona od cywilizacji wioska w końcu budziła się do życia. Tylko że ja tutaj widzę, jakby to tam nic w tej wiosce nie było. Chociaż mają tutaj jakąś palisadę, jakieś domki rozrzucone niczym dosłownie kamyczki w losowych miejscach, suche, wysuszone z liści drzewa. Nie widzę też żadnej rzeki, żadnej wody. Co to jest w ogóle za wioska? A co to takie malutkie się zrobiło? To tak będzie teraz zawsze? Birusina w ogóle się budzi w tym... O, jak ona jest, kocia. Patrzcie, jak normalnie zachowuje się jak kot. Birusina budzi się w jednym z tych domków, przeciąga się, rozprostowuje swoje kości i nagle orientuje się, że jest w miejscu, którego w ogóle nie kojarzy. Do pokoju wchodzi dwójka postaci. Nie mówcie mi, że to jest wioska Namu! Przecież gościu wygląda jak Namu, ten Indianin z pierwszego Dragon Balla. Pamiętacie? Pamiętacie, z którym Goku walczył? O, więc w końcu się obudziłaś. Jakbym Skyrima zaczynał. Kim jesteście? I gdzie ja jestem? Rozumiem, że jesteś zdezorientowana. Mam na imię Namu! To jest Namu, oryginalny on! To jest on! Jestem Namu, a w zasadzie Nam, no tutaj jest tłumaczone to jako Nam, ale ja to kojarzę imię jako Namu. A to jest moja żona, Mana. Namu i Mana, Nami Mana. Nami Mana i mamy dwoje dzieci, synka Mama i córkę Nana. I jesteśmy Nama Mana, Mama Nana. Generalnie taka zajebista rodzinka. A nasz alfabet ma tylko 3 litery, jakby ktoś pytał. Mana tutaj się kłania. Nie masz many! Mógłby krzyknąć Tyler One. Nie, nam ma manę. Nam ma manę, nie wiem czy ma mamę. Nam ma manę, nie wiem czy ma mamę, bo jest już dość stary, ale jeśli brać pod uwagę, że może mieć dzieci nanę i mama, no to myślę, że nie jest mimo wszystko samotny. Kurwa, dobra, idziemy dalej, bo teraz już... Ja już podejrzewam, że napisy leżą i nieprzytomne. Napisów pod tym filmem już nie ma. One po prostu stwierdziły, nie, ja pierdolę, ja tego nie tłumaczę. Kiedy znaleźliśmy cię poza wioską, byłaś bardzo zraniona i nieprzytomna. Przynieśliśmy cię tutaj i spróbowaliśmy cię wyleczyć tak najlepiej, jak tylko potrafimy. Ja też tak kiedyś kotka znalazłem. Chciałem malutką przynieść, ale ona jest teraz na swojej kuwetowej tam, na wieży. W kartonie na szafie, także nie będę jej znosił. Też kiedyś znalazłem kotka na ulicy razem z Marcią i też wzięliśmy go tak samo do domu. Tylko że trochę mniejszy był. I inny kolor miał. W sumie reszta się zgadza. To jest nasz skromny dom. Spałaś tutaj całą noc. Cieszę się, że widzę, że się ruszasz tutaj, pani Lada. Dla znajomych Birusina. Bardzo dobrze, pani Birusino. No, macie tutaj niezłą wioskę, nagle mówi Birusina.
Przypomina mi o miejscach, które wizytowałam, jak byłem dzieckiem. Nie wyglądało to zawsze w ten sposób. No teraz to prosperuje, mamy 12 domów i suche drzewa i mamy też palisadę wokół wioski. Kiedyś to ja musiałem walczyć na Tenkaichi czy Budokai, żeby zdobyć wodę. To jest historia tego waszego starego, który chodził każdego dnia do szkoły 60 km. To jest Namu, który mówił, kiedyś to było, musiałem o wodę walczyć w turnieju sztuk walki, a teraz palisadę mamy nawet. Zajęło dużo czasu, żeby utrzymać tutaj pokój i spokój i generalnie porządek. Przez wiele lat głód i susza nas bardzo męczyły, ale dzięki naszej wytrwałości przetrwaliśmy. Jestem w stanie stwierdzić, że kiedyś byłeś silnym wojownikiem, ale wygląda na to, że znalazłeś inną ścieżkę w swoim życiu, mówi Birushina. Namu przecież był wojownikiem. Tak, dokładnie. I myślę, że ty też możesz znaleźć tę ścieżkę, jeśli będziesz chciała, odpowiada Namu. Ale teraz to już poleciał jakąś filozofią, jak on nawet nie wie, kim ona jest. A on do niej mówi, że jakąś ścieżkę nową znajdzie. Koty zawsze znajdują swoje ścieżki, pamiętaj Namu. Może, odpowiada Birushina, która jest bardzo pokojowo nastawiona, co nie? Biorąc pod uwagę, że w ogóle znalazła się w dość takich nietypowych, niewyjaśnionych okolicznościach. Doszedłem do wniosku pewnego razu, że lepiej darować sobie jakąkolwiek nienawiść, której się trzyma. W przeciwnym wypadku działa ona jak trucizna na duszę. Dzieci. Dzieci są właśnie powodem, dla którego postanowiłem darować sobie. Czyli jednak jest chłopczyk mam i córka Nana. Niech one się tak nazywają, błagam. Widzisz, Mana i ja nigdy nie mogliśmy mieć naszych własnych dzieci, więc zadedykowaliśmy swoje życie, żeby chronić tych małych młodziaków i trenować ich, żeby byli w stanie się bronić. Nie ma sensu czekać na cud. Czasami musimy go stworzyć sami. Pchać dalej do przodu pomimo przeszłości i naszych różnic, żeby pomagać tym, którzy są wokół nas. No piękna lekcja. Namu. W Namu jest tutaj któryś panel, a ja już naprawdę chcę go wziąć i go pocałować w usta. O, patrzcie, Birushina położyła się, posiedziała, usiadła. Doszedłem w końcu do tego słowa. Usiadła przy brzegu chyba rzeki, jednak mamy tutaj jakąś rzekę i rysuje sobie patykiem po piasku. A Tapion w międzyczasie gra koncert dla martwego Chaozu. To jest to, co chciałem właśnie zobaczyć. Dziękuję. Wystarczy, Tapion, odpuść. Dzięki, że próbowałeś. Czyli jednak on nie... Ja żartowałem! Czyli jednak... Prawie się wywaliłem ze stołka mojego! Czyli jednak Chaozu is gone? Is fucking dead? Bro, why you do this to me, bro? Why did you kill my favorite character, bro? Nie rozumiem. Nie mogę uleczyć go ani trochę szybciej. Ważkami też nie mógł tego zrobić. Co oni mu zrobili? A, czyli jednak żyje. Pardon, monsieur. Ja nie mogę! Zobaczcie, co mówi ten Shinhan. Chaozu odepchnął mnie z linii ataku. Ten atak miał trafić we mnie, ale teraz Chaozu jest nie do zreperowania. Gdybym tylko był silniejszy. To nie jest twoja wina, ten Shinhanie. Jak mogłeś przewidzieć to, co się stanie? Nie dobijaj się ze względu na to. Trochę mnie mierzi to, że za każdym razem, jak przeskakuję na kolejny panel, to inny jest tutaj układ tych stron. Nie mogę sobie cały czas tego w ten sam sposób czytać. W sensie, że te panele są inaczej rozłożone. Wszystko naprawię, obiecuję! Dobrze, dziękuję. Mówi ten Shinhan. Wrócę za kilka godzin. Tapion wychodzi z pokoju, napotyka Yamszę. Tapion, mogę z tobą porozmawiać na kilka sekund? Mogę cię prosić na stronę na kilka sekund? Pyta Yamsza. A my widzimy drogę, która bardzo przypomina mi tę drogę... Jezus Maria, przecież to jest to miejsce. Przecież to jest laboratorium doktora Jiro, prawda? To jest droga, która była w Android Sadze. Obok tej drogi... Przecież to jest ta sama droga. Przecież to jest ta sama droga. Patrzcie to. List of disconsistencies. Chapter 355. Pamiętam, że to kiedyś czytałem na tej stronie. Chapter 355. Czyli tutaj 161. Bum. Bum. Nawet te same drzewa tam rosną! Nawet te same drzewa tam rosną i ten sam krzak! To jest rozdział 161, znaczy mangi Dragon Ball Z, bo w Ameryce to jest rozbite, prawda? Ale generalnie chodzi o mangę Dragon Balla, rozdział 355 bodajże. I tutaj jest błąd ze względu na to, że Piccolo nie został pokolorowany, widzicie? Jest X na jego ciele ze względu na to, że tutaj nie został on pokolorowany, dopiero miał być pokolorowany. Ale to jest ten panel, w którym widać te ciała po prawej stronie i tutaj w mandze Bloodlines jest nawiązanie do tego panelu. Ale ze mnie nerd, co? A tutaj pewnie będziemy mieli laboratorium doktora Jiro! I Rogacz przyszedł zobaczyć, co tam się święci. Ja wymyśliłem idealne imię dla paruki. I to nie jest peruka, to jest parówka. Przez U otwarte pisane. Parówka.
Nie powinieneś walczyć z tym człowiekiem. Jeszcze nie. No i mamy tego dużego rogacza. Tego rogacza pojedynczego, który ma jeden róg zniszczony i to jest ten komandor, który jest szefem parówki. Czyli to jest Kiełbasa. Komandor Kiełbasa. Porucznik Parówka i komandor Kiełbasa. Ja pierniczę. Dawno nie wymyśliłem takich dobrych ksywek. Przepraszam, komandorze Kiełbasa. Zobaczyłem otwarcie jego gardy i wykorzystałem sytuację. Otwarcie? Wytarł tobą podłogę. Jesteś żałosny. Puh! To nie jest nawet debata. Jeśli daję ci rozkaz, masz się słuchać. Jeśli jeszcze raz okażesz mi brak szacunku. I ja przepraszam. To się nie wydarzy więcej. Komandorze Kiełbaso. No, rozumiem. Dziękuję. Poruczniku Parówka. Powiedziałeś, że zobaczyłeś, że opuścił gardę. A ja ci powiem tak. Zachowałeś się jak gówniarz. Dałeś się ponieść swojej złości i arogancji. Dałeś przyćmić swój rozsądek emocjom. Kiełbasa tutaj nie zostawia na parówce suchej nitki. Na szczęście znalazłeś tę maszynę. Ten reaktor stworzony przez człowieka będzie dla nas przydatny. Muszę przyznać, że dla takiego prymitywnego gatunku jak ludzie stworzyć coś takiego, źródło nieskończonej energii, jest to imponujące, przyznaję. No ale to Dr. Giro zrobił, Dr. Żygago. Jamsza, nagle mówi Tapion. Wyszli już na stronę, Tamsza z Japionem. Jamsza z Tapionem. Malutka przyszła! A ja dzisiaj o tobie mówiłem jeszcze w tym odcinku. Mała, zobacz mała, ubrałem się dzisiaj tak jak ty. Jestem trochę czarny, trochę biały. Malutka, a chcesz na kolanka? Nie, to później. Kamera shy, ona jest. Mówię ci, musimy ich powstrzymać za wszelką cenę. Jeśli oni... Wystarczy tej rozmowy. Porozmawiamy na ten temat później, mówi Jamsza. O, nagle Goten przychodzi. Hej chłopaki! Yo, Tapion! Idziesz do komnaty Ducha i Czasu z Trunksem? Myślę, że razem moglibyście odnieść duży progres. O! Nie. Trunks ma dużo rzeczy, które musi pokonać samemu. Jeśli ja bym tam był, prawdopodobnie przyćmiłbym jego zadanie do tego, żeby się prześcignąć, żeby pokonać swoje własne limity. No okej, rozumiem. Myślałem o tym, żeby z nim wejść tam do środka, ale obiecaliśmy sobie, że będziemy się wzmacniać osobno. Mówiąc szczerze, jestem bardzo podekscytowany na myśl zobaczenia, jak silny stanie się Trunks, mówi Goten. I właśnie do tego momentu przechodzimy. Zobaczmy, jak silny będzie Trunks. Czy zobaczymy jakieś rezultaty jego treningu? Ty co, on tutaj chyba jakąś wizualizację robi, co? To nie jest chyba jakiś przeciwnik, który się tam pojawił normalnie. Trunks chyba robi jakąś wizualizację, bo widzimy, że nagle zamyka oczy, wokół jego ciała pojawiają się jakieś wiry, no i rozpoczyna on prawdopodobnie trening mentalny. Transformuje się w SSJ, chwilę później transformuje się w SSJ-2, my widzimy błysk, a Trunks rzuca się w stronę prawdopodobnie tego hologramu, który sam sobie wymyślił. To jest jakaś postać bez twarzy, z którą Trunks prowadzi tutaj zaciekłą walkę. Jestem wręcz pewien, że tutaj nie chodzi o to, że Trunks tam z kimś walczy w środku, tylko walczy ze swoimi demonami, które ma w głowie, więc tutaj ja to interpretuję w taki sposób i myślę, że autor właśnie to miał na myśli, że Trunks walczy ze swoimi demonami, które określonej twarzy tutaj nie mają, przyjęły postać tutaj takiego afrykańskiego Jirena, że tak powiem. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Trunks czy pokona swoje demony? No na pewno zadał mu potężny cios. Ten demon jest odrzucony, w zasadzie ta wizualizacja. Trunks leci za niego, kopie go z powrotem, no i widzimy, że jakikolwiek miałoby to mieć sens, Trunks wygrywa walkę ze swoim demonem, kopiąc go i wyrzucając go kilkadziesiąt metrów dalej. Ten, mimo wszystko, takich kopniaków chyba będzie musiał przyjąć jeszcze przynajmniej kilka, żeby dać za wygraną. I zobaczcie, rozbłysnął tak mocno, że nawet sam siebie tak oświetlił, że zmienił kolor. Strzela potężnym kiblastem w stronę Trunksa, a ten... No nie wiem, czy my będziemy mieli jakikolwiek rozdział bez Beam Struggle? Ja wam powiem tak, nie ma dobrego rozdziału mangi bez jakiegokolwiek Beam Struggle, a jeśli mamy jeszcze Final Flash, który najwidoczniej wyprowadza Trunks, to ja chyba wyciągam zaraz pada i będę tutaj Trunksowi pomagał, kręcąc gałkami. Nie, to nie jest Final Flash, ale Final się zgadza. Finałowy, płonący atak. Finałowy, płonący atak. Tak by zostało to przetłumaczone na polski, ale ja uważam, że to może nie powinno być tłumaczone. Tak czy inaczej, Trunks wyprowadza ten atak w stronę swojego, wydaje mi się, że jakiegoś lęku, być może części swojej świadomości, którą chce pokonać. Być może jest to jakieś uosobienie jakiegoś muru, który on ma w swojej głowie, który musi przeskoczyć.
No i wygląda na to, że tutaj mamy prawdziwe Beam Struggle. Proszę bardzo, kto wygra to Beam Struggle? Zobaczymy, bo jesteśmy w momencie, w którym ja chciałem robić troszeczkę właśnie pauzę, bo jesteśmy w środku tego rozdziału, ale to nie jest jeszcze ten moment. Oho! Trunks wygrywa! Nie będę wam robił pauzy w takim momencie. Trunks wygrywa to Beam Struggle. Tak? To wygląda na to, że to jest... Coolest special name ever. Coolest special move name ever. Czy on naprawdę tutaj nie walczył z jakimiś demonami, jakimiś wewnętrznymi barierami, tylko wymyślał nazwę dla swojego superataku i teraz pokonując tego, tę wizualizację, tę postać, doszedł do wniosku, że Final Burning Attack to jest najfajniejsza nazwa, na jaką mógł wpaść. Trunks wraca do bazowej formy. Wygląda na to, że zbliżam się do limitu. Do limitu siły, którą mogę osiągnąć sam. Jednakże nadal nie jest to wystarczająca moc, żeby ją pokonać. W tym momencie zakończymy sobie ten rozdział, w zasadzie tę część pierwszą rozdziału 7. Ja się chcę tym delektować. Chcę po prostu każdy kadr chłonąć, każdą stronę chłonąć. Jestem zadowolony z tego, że manga Dragon Ball Bloodlines nie jest gdzieś tam zapomniana, że autorzy cały czas ją tworzą, że akurat trafiłem na mangę, która jest cały czas wypuszczana. Serdecznie pozdrawiam autorów, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Bardzo ekscytuje mnie wątek tych androidów i rogaczy, prawda? Rogacze znaleźli... Dużo się wydarzyło w tym, tak naprawdę w połowie tego rozdziału. Jesteśmy w połowie tego rozdziału, a dużo się wydarzyło. Laboratorium, Birusina w wiosce Namu, Trunks, Yamcha w ogóle rozmawia z Tapionem, aczkolwiek jeszcze nie wiemy do końca o czym. No, dzieje się, zobaczymy, czy Trunks osiągnie jakiś dalszy poziom, bo z tego, co tutaj mówi, nie jest to wystarczająca moc, żeby pokonać Birusinę, a nie sądzę, żeby Trunks wychodził z komnaty ducha i czasu, nie mając pewności, że to się uda. Będzie tam prawdopodobnie siedział do momentu, kiedy nie będzie sam przekonany, że będzie w stanie prześcignąć swoją przeciwniczkę, swoją Nemesis, można powiedzieć, chociaż czy to Nemesis, no to walczyli dopiero ze sobą chyba raz, prawda? To Goten walczył z Birusiną, potem drugi raz. Tak czy inaczej, tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby odwiedzić fanpage twórców. I to tyle. Życzę wam miłego, spokojnego dnia. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciana.